Witamy wszystkich wraz z Daimonem na kanale Humanista na emigracji. Dzisiaj w kolejnym odcinku omawiać będziemy Proste prawdy autorstwa Henryka Krzeczkowskiego. Jest to tak naprawdę zbiór eseistyki, która powstała na przestrzeni całego życia autora i została zebrana pod tytułem Proste prawdy. Henryk Krzeczkowski pisał recenzje literackie głównie, aczkolwiek zdarzało mu się też pisać nieco inną formą. Pytanie na wstępie o filozofii Henryka Krzeczkowskiego, dlatego że eseistyka ta na pewno nie jest literaturą, natomiast czy jest to filozofia? A jeżeli, to jaka? To jest bardzo trudne pytanie. Najłatwiejszą odpowiedzią na to pytanie jest, że jest to filozofia polityczna. Dlatego, że Henryk Krzeczkowski nie zajmuje się i nie zajmował się zbytnio kwestiami, których można zaliczyć do pewnej tradycji w filozofii, mianowicie kwestiami, nazwijmy je, fundamentalnymi, w sensie czym jest byt, czym jest wiedza. Ontologia i epistemologia nie za bardzo się pojawiają w jego dziełach jako zagadnienia, ale to nie dlatego, że są one dla niego nieważne. Tylko jeżeli już mielibyśmy uplasować jego myśl gdzieś na spektrum czystej filozofii, to trzeba by było stwierdzić, że jest to filozofia chrześcijańska. Dlatego, że jak sam tytuł zbioru tej eseistyki wskazuje, prawdy, których szuka filozofia, są proste. Są na tyle proste, że odnaleźć je można w wierze. I nie trzeba zbyt dużego wysiłku intelektualnego, analitycznego, ażeby te proste odkryć. Właściwie czytając eseistyki Henryka Krzeczkowskiego, dochodzimy do wniosku, że prawdy, które są bardzo proste, objawione dla wszystkich, łatwiej jest przekryć pracą intelektualną i analityczną, zagubić je na skutek nadmiernego zastanawiania się. Czyli pod względem filozofii moglibyśmy porównać Henryka Krzeczkowskiego nieco do Kefalusa z pierwszej księgi Państwa Platona. Słuchaczom, którzy z pierwszą księgą Państwa Platona nie mieli jeszcze styczności, zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinku Humanisty na emigracji, gdzie szczegółowo omawiamy ten dialog platoński. Kefalus odgrywa tam krótką rolę. Jest on starszym, można by rzec, antycznym dżentelmenem, który na pytanie o sprawiedliwość i szersze pytanie sensu życia, czy
zaproszenie do filozofowania o sprawiedliwości i o sens życia, właściwie odpowiada paroma tautologiami, a potem uprzejmie się żegna, bo musi iść się pomodlić. I to jest taki bardzo dobry obraz filozofii Henryka Krzeczkowskiego. Nazywamy to pietyzm. Oczywiście filozofia chrześcijańska nie zamyka się na pietyzmie, ale na pewno nie sposób powiedzieć, ażeby filozofia chrześcijańska mogła się otwierać w jakikolwiek inny sposób, aniżeli pietyzm. Natomiast filozofia polityczna to jest rzecz nieco inna. Filozofia polityczna to jest już kwestia nie człowieka i jego relacji z kosmosem, z Bogiem, tylko nawet nie człowieka z drugim człowiekiem, wbrew pozorom. To nie jest relacja też człowieka ze wspólnotą. Filozofia polityczna przenosi człowieka w rolę obywatela. I na pewno eseistyka Henryka Krzeczkowskiego jest eseistyką poważnego i odpowiedzialnego obywatelstwa polskiego. Trzeba oczywiście tutaj też powiedzieć, że gdyby ktoś chciał jednym słowem ująć filozofię polityczną Henryka Krzeczkowskiego, to tak zresztą się działo, poniekąd na skutek obyczaju samego autora, który pytany z wielką chęcią opowiadał, że jest konserwatystą, czyli że ma zachowawcze podejście do filozofii i do polityki. I oczywiście opisując samego siebie jako konserwatystę, Henryk Krzeczkowski nieco wprawiał w kłopot, bo naturalnym odruchem słuchaczy czy rozmówców było proszenie go o to, ażeby opisał, a czym jest konserwatysta, kim jest konserwatysta i czym jest konserwatyzm. A dla Henryka Krzeczkowskiego urokiem tożsamości zachowawczej polegało zawsze na tym, że była ona bardzo łatwo rozpoznawalna, ale umykała się wszelkim klasyfikacjom. I to jest definicja, która irytuje. Tak naprawdę zachowawczość Krzeczkowskiego było buntem, tak jak w ogóle zachowawczość polityczna i filozoficzna we współczesnym świecie jest buntem przeciwko przymusowi kategoryzacji, kwalifikacji i systematyzacji myśli ludzkiej. Co to znaczy? No, schodząc do poziomu powszechnie znanej rzeczywistości, w każdej nauce obowiązują jakieś kategorie. Wiadomo, że one są poniekąd sztuczne, ale pomagają nam organizować świata przyrody, cząsteczek,
fizyki. Natomiast gdy mowa jest o rzeczach ludzkich, a szczególnie o polityce, to pokusa powstaje, ażeby podobne kategorie naukowe zastosować względem człowieka. Tyle, że człowiek jest unikalny na tle reszty przyrody, między innymi na skutek wolnej woli oraz umysłu, który czasami jest wolny od wolnej woli, bo często nasze myśli i też nasze emocje biegną zgodnie z własnymi powołaniami. I tożsamość zachowawcza zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę człowiek jest ponad możliwościami klasyfikacji i kategoryzacji i czuje się niezmiernie ograniczone wszelkimi próbami ujęcia swojej myśli w system. I znowu, można przytoczyć tutaj bardzo proste przykłady. W świecie antycznym celem rządzenia było władanie ludzką duszą. I jeżeli rządzący był dobry, to starał się władać ludzką duszą trochę tak, jak rodzic włada duszą swojego dziecka. Chce wykształcić dziecka, ażeby wyrosło na dobrego i szczęśliwego człowieka. Rządzący chce tak uporządkować ład polityczny, ażeby dusze obywateli rozkwitły w szczęście i dobro. Natomiast w praktyce codziennej kto wie, jak to będzie wyglądało. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy radnymi w jakimś małym miasteczku. Może będzie susza i naszym sąsiadom uschną plony. Może będzie powódź. Może ktoś kochany we wsi czy w małym miasteczku zachoruje bardzo, co bardzo zmartwi lokalną społeczność. A może będzie pożar. Kto wie, co przyniesie jutro. Współczesne pojęcia rządzenia wszystko wiedzą o tym, co przyniesie jutro, i dlatego współczesne rządzenie nie ma nic wspólnego z troską o ludzką duszę, i obywatelstwo współczesne nie jest ukierunkowane na kształcenie ludzkiej duszy, lecz na planowanie. Współczesna polityka musi być zaplanowana, a założenie współczesnej polityki jest taka, że umie planować, bo włada czasem, rzeczywistością, widzi cel historii. I dlatego też klasyfikuje i określa idee, które są przewodnimi wskaźnikami danej polityki. Te sklasyfikowane idee w oczach
Henryka Krzeczkowskiego były ideologiami. I gdy Henryk Krzeczkowski mówił ludziom, że jest konserwatystą, każdy się spodziewał, że zaraz wytłumaczy, na czym polega ideologia konserwatyzmu. Bo wiadomo, że ideologia liberalizmu polega na tym, że społeczeństwo jest zorganizowane zgodnie z wytycznymi ekonomicznymi dotyczącymi wolnego rynku, w której każda jednostka dąży do zaspokojenia własnych interesów, których zaspokoić można tylko i wyłącznie zaspokajając interesy szerszych grup społecznych w transakcjach rynkowych. Wiadomo jest, że ideologia socjalistyczna głosi, iż oświecony proletariat dochodziwszy do władzy dyktatorskiej nad społeczeństwem, za pośrednictwem naukowego socjalizmu wprowadza powszechny dobrobyt materialny, który wydobywa człowieka z i można tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć. I każda ideologia polityczna ma swój system, każda ideologia polityczna ma swoje założenia filozoficzne. I to może być oczywiście też ideologia teokratyczna, taką jaką znajdujemy w niektórych państwach islamskich. Taką jaką na przykład w Anglii budowali Purytanie, gdy doszli do władzy. Ideologie, niezależnie od swojej treści, mają to do siebie, że zakładają niemalże pełną wiedzę na temat, kim jest człowiek, do czego powinien dążyć, do czego dąży rzeczywiście i jaka metodologia jest najlepsza, ażeby uaktualizować, bo żeby wprowadzić w życie cele danej ideologii. A tu Henryk Krzeczkowski rozczarowywał wszystkich, wymykał się klasyfikacjom i z punktu widzenia przyzwyczajonych do życia w świecie ideologii nie dał się wepchnąć w żadną ideologię. Dlatego, że jeżeli konserwatyzm ma jakikolwiek punkt pierwszy, jakikolwiek program, to programem konserwatyzmu jest, że polityka nie powinna być programowa. Że celem polityki nie jest planowanie. Polityka nie polega na tym, że urzędnicy urządzają nam życie. Według Krzeczkowskiego polityka polegała właśnie na kształtowaniu duszy obywateli. W jaki sposób on to robił? Pisząc. I to pisząc o pisaniu, czyli o literaturze. I tu dochodzimy do takiej kwestii, kim jest pisarz, czym jest literatura. W jednym z esejów przytacza Krzeczkowski cytat od Izajasza. A teraz przestańcie drwić, żeby wasze pętle się nie zacisnęły. Gdy myślimy o literaturze, tak jak o właściwie wszystkich formach sztuki, czy to będzie teatr, czy muzyka, czy kino współczesne, to wiadomo, że takim bezpośrednim celem wszelkiej sztuki jest pozwolić człowiekowi odpocząć od codziennej rzeczywistości. Oj. Nie. Mówię w sensie takim powierzchownym. Włączamy telewizor, kiedy jesteśmy zmęczeni, chcemy obejrzeć serial. No ale to chyba nie jest sztuka.
Dlatego To jest zakłuczac myśli. Krzeczkowski by rozróżniał tutaj pomiędzy literaturą piękną a literaturą popularną, sztuką powszechną a sztuką piękną. I chodzi tylko i wyłącznie o to, że oczywiście, że masz sztuka rację, ale sztuka w moim poczuciu to jest coś, co inspiruje do zastanowienia się, do przemyślenia, pobudza jakieś uczucia, których nie mieliśmy przed obejrzeniem czegoś, wysłuchaniem czegoś. I bez względu na to, czy to jest muzyka, film, teatr, malarstwo, rzeźba, sztuka porusza, sztuka inspiruje, czasami wstrząsa. tak, tylko wrażliwość człowieka nie jest No tak, homogeniczna. to prawda. I to jest Można być na jakąś sztukę wrażliwym, na inną niewrażliwym, wrażliwym na tego autora, na innego nie. i bardzo ważne, tak, i bardzo ważne jest, ażeby inteligencja, i myślę, że tutaj Krzeczkowski by się zgodził, że bardzo ważne jest, ażeby inteligencja, która jest wrażliwa na tą sztukę, jaką mój daimon opisał, nazwijmy ją wysoką czy prawdziwą, zdała sobie sprawę, że otwartość na sztukę wysoką, prawdziwą, ambitną, czyni ją zamkniętą, świadomie czy nie, Znaczy równocześnie jest niepowszechna. ale to znaczy, że nie jest taka wrażliwa ta inteligencja, na jaka No tak. sobie, tak? To znaczy, wydaje się tej inteligencji, że jest niebywale wrażliwa, a tak naprawdę jest zamknięta względem sztuki, która trafia do ogółu ludzkości. Ten wątek dotyczący prawdziwej sztuki, a sztuki powszechnej, która może sztuką nie jest, to jest właśnie bardzo dobry wątek, który tu został podniesiony, dlatego że dla Krzeczkowskiego jednym z głównych problemów, do których wracał wielokrotnie w swojej eseistyce, był problem, nazwijmy to, pychy elit intelektualnych. Pycha ta między innymi przejawia się właśnie w tym, że to, co jest, nazwijmy to, ludowe, czy też powszechne, jest co najwyżej plastelliną, z której elity intelektualne zechcieliby ulepić czegoś na wzór swoich ideologii. A pielęgnacja duszy polega na tym, że mamy pomagać duszy rosnąć w szczęście, w mądrość, a nie rozpruwać ją nożem, ażeby sztucznie powiększać, czy też zrekonstruować zgodnie z naszymi upodobaniami, których to upodobań żeśmy ubrali w szaty nauk ścisłych. I to jest coś, co Krzeczkowski swoją eseistyką próbuje czynić. Dlatego między innymi nie pisze on traktatów filozoficznych. Nie znajdziemy tutaj esej pod tytułem Moje przemyślenia o świecie, moja teoria polityki, moje widzenie moralności. Wszystko, co znajdziemy w piśmiennictwie Krzeczkowskiego, jest zaproszeniem do czytania innych autorów. Każdy z dzieł w tej książce, w Prostych Prawdach, jest zaproszeniem, ażeby poznać wielkiego pisarza czy wielkiego myśliciela. Można by rzec, używając pojęć Suzuki
z umysłu początkującego, że Henryk Krzeczkowski jest bramą, przez którą mądrości wszechświata przechodzą. Ale oczywiście ta brama, w przeciwieństwie do wizji Suzuki, zmienia nieco kształt tego, co przez tę bramę przechodzi. Robi to otwarcie, bo są to oczywiście nie tylko zaproszenia do czytania wielkich pisarzy, lecz również interpretacje i przemyślenia Krzeczkowskiego na ich temat. Niekoniecznie czytelnik Krasińskiego czy Ulyssesa dojdzie do tych samych wniosków co Krzeczkowski. Niemniej eseistyka Krzeczkowskiego ma być inspiracją, która pobudza ów wrażliwość intelektualną, o którą wcześniej mówiliśmy. Literatura dla Krzeczkowskiego jest z jednej strony laboratorium archetypów doświadczeń człowieka, a z drugiej strony sceną dramatu politycznego. Tak jak lekarz, nim dopuścimy go do żywego pacjenta, musi odbyć praktyki i naukowiec, zanim dopuścimy go do laboratorium, musi odbyć praktyki, tak też człowiek, można by rzec, że zanim dopuścimy go do życia we wspólnocie, rodziny, przyjaciół, pracy, czy też obywatelstwa, powinien przejść praktykę za pośrednictwem literatury. I stąd też, jeżeli prawdą jest podejście Krzeczkowskiego, filozofię odnajdziemy w literaturze, nie w traktatach filozoficznych. Krzeczkowski nie zajmuje się, co oczywiście nie oznacza, że nie czytał, bo to nie jest ideologia, tak jak wspomnieliśmy, więc tu nie chodzi o to, że mamy czegoś nie czytać albo czymś się nie zajmować, tylko mamy nie stać się więźniami jakiegokolwiek wąskiego sposobu myślenia, który właściwie myśleniem przestaje być. A literatura, niczym malarstwo, jest pejzażem, który przedstawia wszystkie możliwe barwy sztuki bycia człowiekiem. I dlatego z punktu widzenia filozofii, czyli miłowania mądrości, czytanie literatury jest uprawianiem filozofii. I to wydaje mi się, że ktokolwiek przeczyta eseistykę Krzeczkowskiego, dojdzie do tego wniosku. I zresztą my żeśmy nawet sami widzieli, chociażby w ostatnim odcinku, gdy rozmawialiśmy o Lewinasie. Do czego odwołuje się Lewinas? Oczywiście odwołuje się do traktatów filozoficznych Heideggera, przykładowo, ale częściej odwołuje się do Szekspira.
Szekspir nie jest filozofem w takim czystym sensie, że przychodzi i mówi oto ontologia, epistemologia itp. itd. Nie będę omawiał każdego z pisarzy, o którym pisał Henryk Krzeczkowski. Powiemy słowo o paru, wydaje mi się, najważniejszych dla niego pisarzy. Gdybym na podstawie własnych przemyśleń i gdybym na podstawie własnej lektury eseistyki Krzeczkowskiego musiał wskazać na jednego autora, który dla Krzeczkowskiego był autorem bardzo ważnym, to na pewno pierwsza osoba, która przychodzi na myśl, to jest Anna Kowalska. I my nawet mamy tutaj, kiedyś przerobimy książkę Anna i Jerzy Kowalscy. Jerzy to był jej mąż. Gruce. To jest nowe wydanie Gruce. Bo ta książka została wydana pierwotnie w roku 1936, o ile się nie mylę, i po wojnie została ponownie wydana w 66 czy 68. Tu jest 68. Więc to jest nowe wydanie. I Krzeczkowski pierwszy raz przeczytał Grucę jako młody bardzo człowiek. I odkrył w tej książce szalenie pesymistyczny obraz otaczającej go rzeczywistości. Taki obraz, który w ówczesnych czasach uznany został za skandaliczny, bowiem oto w 1936 Polska istniała, była na mapie. Odzyskawszy niepodległość, wygrawszy wojnę ze Związkiem Radzieckim, była czynnym podmiotem polityki światowej i europejskiej, więc duma i radość. A Anna Kowalska przedstawiała taki obraz Polski, z którego wynikało, że całe to państwo za chwilę upadnie i się absolutnie skończy. Że to jest nie do utrzymania. To, co było jakąś dla Krzeczkowskiego egzotyką w formie literatury, stała się rzeczywistością, gdy wybuchła II wojna światowa. I tutaj nie będziemy mówili o biografii Krzeczkowskiego, ale wojna odcisnęła na nim swoje piętno. A pod względem jego późniejszej myśli wydaje mi się, że to zestawienie dzieła Anny Kowalskiej z wydarzeniami II wojny światowej mogło wpłynąć na jego późniejszą postawę wobec literatury jako rzecz, którą należy traktować śmiertelnie poważnie. Innymi autorami ważnymi dla Krzeczkowskiego to Zygmunt Krasiński i Evelyn Waugh. I tutaj na naszym kanale nakręciliśmy już jeden odcinek o książce Evelina Waugh Powrót do Brideshead. Tutaj w Prostych Prawdach jest recenzja Krzeczkowskiego na temat tej książki. Ale są też inne eseje, gdzie zajmuje się postacią Waugh. A wobec Krasińskiego miał
albo inaczej, wobec Kraszyńskiego wydaje mi się, że Krzeczkowski czuł, że ze wszystkich naszych bardów narodowych Krasiński najbliższy jest jemu i w pewnym sensie oczywiście Krzeczkowski poetą nie był i poezję nie pisał, ale widać we wszystkich jego esejach, jak mocno Krasińskiego chrześcijaństwo odcisnęło się na Krzeczkowskiego chrześcijaństwo. I mówiąc konkretnie, to nazwałbym, gdybym musiał to tak bliżej określić, to powiedziałbym, że przejawiało się to skrajnym realizmem. To może być nieco zaskakujące dla niektórych słuchaczy, jako że religia, jeżeli z czymkolwiek nam się kojarzy, to z odejściem od namacalnych realiów w świat ducha i teologii, ascezy. Natomiast dla Krzeczkowskiego wydarzenie składające się na religię chrześcijańską były kluczowymi wydarzeniami w historii człowieka. I były wydarzeniami nie abstrakcyjnymi, nie oddalonymi od codziennej rzeczywistości. Były rzeczywistością. I to chyba najlepiej widać w tym, jak podchodzi Krzeczkowski do wszystkich tematów wynikających z lektur, których recenzuje. A mianowicie odwrócenie się od ideologii. Bo z ideologią jest trochę tak jak z wzorem czy z kluczem. Taki ideologiczny klucz otwiera wszystkie drzwi, albo przynajmniej tak się ideologowi wydaje, że ma klucz, który pasuje do wszystkich zamków. I jak znajduje zamek, do którego klucz nie pasuje, to nie to, że z kluczem jest coś nie tak, tylko że z zamkiem jest coś nie tak. I to jest tak naprawdę zaprzeczenie rzeczywistości. To jest właśnie owo zaślepienie elit intelektualnych, zafiksowanych w swoich systemach. No proszę sobie wyobrazić człowieka, który całe życie poświęca na to, ażeby drobiazgowo, czy posłużę się tutaj przykładem, który nam podaje Nietzsche. Jest taki filozof Spinoza. Nie chcę tutaj poniżać Spinozy, ani też nie chcę udawać, że jestem na tyle dobrym matematykiem, bo nie jestem, żeby Spinozy zrozumieć. Ale Nietzsche bardzo pięknie, w taki bardzo charakterystyczny dla siebie sposób pisze, że Spinoza to jest taki pająk, z którego powstaje olbrzymia pajęczyna. Że to jest filozofia jako pajęczyna. I czy naprawdę potrzeba nam takiej pajęczyny, żeby wytłumaczyć, na czym polega istota życia? Według elit intelektualnych tak. I elity intelektualne bardzo się szczycą tym, że są ekspertami od kroczenia przez labirynt pajęczyny. Natomiast to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A często elity intelektualne oczywiście
tak jak człowiek, który chodzi przez las, spaceruje i nagle nie widzi przed sobą tę pajęczynę i nagle czuje ją na swojej twarzy. Musi się z niej wydostać. Tak też elity intelektualne często padają ofiarami własnych pajęczyn. Realizm Krzeczkowskiego przejawia się oczywiście najsilniej w jego myśli politycznej i eseistyka jego, która dotyka o sprawy czysto polityczne, można by rzec geopolityczne, czyli problemy polskie, przesiąknięta jest takim suchym i absolutnym realizmem. Pod tym względem jest nieco unikatowy, dlatego że i stereotyp Polaka, ale też praktyka polska jest romantyczna, a postawa zachowawcza nie jest, mówiąc łagodnie. I rzeczywiście Krzeczkowski miał taką świadomość, że kiedy po II wojnie światowej tak bardzo świadomie, miał świadomość, że bardzo świadomie, to popełniłem gafę. Wiedział dobrze, że krocząc drogą myśli zachowawczej w warunkach polskich, kroczy drogą w pewnym sensie przegraną z góry. Jest taka książka Romana Dmowskiego Upadek myśli konserwatywnej w Polsce. Rzecz dotyczy niepowodzenia tej filozofii politycznej na terenie polskim. I w pewnym sensie to jest szalenie łatwe do wytłumaczenia. Konserwatyzm powstał jako reakcja na rewolucję francuską i na szaleństwa Napoleona. A rewolucja ta i szaleństwa Napoleona były natchnieniem dla polskiego patriotyzmu i ruchu niepodległościowego. Więc tak w skrócie konserwatyzm kojarzył się z utrzymywaniem dominacji trzech mocarstw i tym samym z utrzymaniem rozbiorów. Paradoksalnie, i tutaj oczywiście Zygmunt Krasiński pisał o tym chociażby w liście do Napoleona III, to właśnie Polska jest, albo właściwie naród polski, czy lud polski na tle całej Europy jest najbardziej zachowawczym. I to Krasiński próbował rozpaczliwie tłumaczyć Zachodowi, że to, co wydaje się być instynktem rewolucyjnym w Polsce, wcale nim nie jest. Jest dążeniem do przywrócenia utraconego ładu. Nie będziemy tutaj oczywiście wkraczać głębiej w tę historię, ale Henryk Krzeczkowski jak najbardziej bierze się za tę historię, między innymi. Jego rozważania na temat zaborów II Rzeczypospolitej, Piłsudskiego, Dmowskiego, to wszystko bardzo mądre i warte przeczytania. I może kończąc, to należy tutaj jedną bardzo ważną rzecz podkreślić. Mianowicie, gdybym ja, bo Henryk Krzeczkowski określał siebie jako konserwatystę, gdybym ja, pytany, kim był Henryk Krzeczkowski, miał go określić, to bym powiedział, że był on człowiekiem niezależnym. Trzeba pamiętać, że w czasach, kiedy on pisał,
i działał, nie tylko panował komunizm jako ustrój, lecz wszystkie prądy intelektualne, akademickie, polityczne, a nawet poniekąd religijne, które płynęły równolegle wraz z jego życiem, były absolutnie i kompletnie sprzeczne z tym, o czym on myślał, o czym on pisał i czym się zajmował. Może przesadzam, bo ostatecznie jednak jego eseistyka była publikowana, ale niewątpliwie był on niszowy. Był taki moment, w którym wyraźnie odciął się od tej inteligencji, bo to, że odciął się od komunistów, to jest wiadome, ale też odcinał się od tej inteligencji antykomunistycznej, dlatego że widział, iż ich celem była władza. A to go w ogóle nie interesowało. Przynajmniej nie taka władza w rozumieniu modernistycznym i doczesnym. Niezależność jego myślenia to jest chyba największe przesłanie tej książki. W każdym pokoleniu, chociażby na przykład obecnie, gdybyśmy chcieli na przykład zrobić kanał modny intelektualnie, to wtedy byśmy na tym kanale zajmowali się na przykład zaimkami, bo to jest bardzo pilne, bardzo bieżące, bardzo palący i współczesny temat, zajmujący wszystkich poważnych ludzi i jeżeli się tym tematem nie zajmujesz, to znaczy, że jesteś niepoważny. Jesteś nieodpowiedzialny. Krzeczkowski zajmował się tymi tematami, którymi się zajmował, bo wydawały mu się ważne. Pod tym względem można by powiedzieć, że był nonkonformistą. Ale to nie był odruchowy nonkonformizm. To nie było tak, że zajmował się czarnym, bo wszyscy zajmowali się białym. Tylko chodzi po prostu o to, że to, co was jako ludzi dotyka, to, co wam wydaje się ważne, czasami może rzeczywiście będzie tak, że będzie to współgrało z tym, co jest ważne dla ogółu. Ale tak nie musi być. I Krzeczkowski nas uczy, że jeżeli rzeczywiście chcemy stworzyć czegoś ważnego, to nie możemy lękać się przed własnymi przemyśleniami, przed pójściem własną drogą. Zresztą pod tym względem był nieco jak Kat Mackiewicz, którego znał. Kat Mackiewicz nazywał się Kat Mackiewicz, dlatego że sam wybrał sobie to słowo cat, czyli kot, bo jest taki poemat o tym, że kot idzie własnymi ścieżkami. I Krzeczkowski też był jak ten kot. On po prostu szedł własną drogą. I pod tym względem, wbrew stereotypowi, że konserwatysta czy postawa zachowawcza tożsama jest z zabobonem, choć Krzeczkowski akurat uwielbiał zabobony, to ta postawa to jest tak naprawdę pełna wolność, prawdziwa wolność, a nie taka sztuczna jestem wolny i unikalny, tak jak wszyscy inni dookoła.
I chyba na razie, bo oczywiście można bardzo wiele o nim powiedzieć i o tej książce. Szukając dzieł Krzeczkowskiego możecie się czasami natknąć też na inną książkę Po namyśle. Po namyśle jest też zbiorem esejów. Te same eseje są w Prostych Prawdach, lecz po prostu w Po namyśle jest ich mniej. Więc pełne doświadczenie Krzeczkowskiego jest dostępne w tej książce, choć oczywiście jeżeli nie będziecie w stanie ją znaleźć, a spotkacie się tylko z książką Po namyśle, to z dwojga złego, czyli Po namyśle albo nic, to oczywiście proponuję Po namyśle. I też bardzo zachęcam, kiedyś omówimy tę książkę Gruce Anny Kowalskiej, dlatego że oczywiście tutaj można rzec, że wszystkie książki, których recenzuje Krzeczkowski, należy przeczytać, ale jeżeli ktoś chce zrozumieć Krzeczkowskiego jako myśliciela, jako filozofa politycznego, to wydaje mi się, że Gruce Anny Kowalskiej to jest ta droga. To jest rzeczywiście ważna dla niego książka i sama w sobie jest bardzo ciekawa. No dobrze, to bardzo dziękujemy i cieszymy się z Daimonem, że jesteście z nami, że oglądacie. Zachęcamy do subskrybowania wszystkich subskryberów. Pozdrawiamy i możecie na razie to mamy, znaczy, bo są kanały właśnie, które są takie powszechne, w sensie mają tysięcy subskryberów, a bycie subskryberem naszego kanału to znaczy, że jesteś w elitarnym gronie. Więc jest jeszcze trochę miejsca w tym elitarnym gronie. Jesteśmy otwarci. Nasza elita może być bardzo szeroka, ale póki co to i Listonosz. paczka, przepraszam, paczka od mamy. Proszę, daj mi podam. Chcesz otworzyć? Mamy jeszcze kręcić? O, fajnie. Mogę się pochwalić. Tak, tylko nie wiesz tego nie. Dostałem koszulkę. Na przyszłym odcinku, tak? Fajnie. Napisz do mamy natychmiast, że właśnie dostaliśmy paczkę. Dobrze. Cały czas nagrywamy. I to na ciebie na kartełko zobacz. A nie mogę napisać do mamy, bo to jest tu. Aha. Dobrze, to już poczekaj. Dziękujemy. Do usłyszenia wkrótce.